to poszerzenie też jest, można powiedzieć, diachroniczne w czasie, prawda? To znaczy świat mojego ojca, jak był dzieckiem, można by nazwać Jidyszland, to znaczy to był świat Jidysz, to był świat tej części Polski, gdzie mieszkali Żydzi, Rosji, Ukrainy, Litwy. To był ten cały świat, w którym językiem komunikowania się między Żydami był, prawda, był język jidysz, prawda? Poza czysto wymiarem religijnym, gdzie był hebrajski, prawda? Wtedy jeszcze hebrajski nie był żywym językiem, jak obecnie dzięki powstaniu Izraela. I można powiedzieć, że on jako dziecko, i zresztą do końca życia, on już nie żyje, umarł w Izraelu, jidysz był jego językiem, był dziennikarzem, był pisarzem w tym języku, to była jego pasja, to był jego świat. Ale wtedy on po prostu żył, można powiedzieć, w świecie, w którym no, Polacy byli gdzieś obok. To było Zambrów, prawda, gdzie była duża część ludności żydowskiej. On miał kolegów Polaków, ale to był świat obok. Momentami symbolicznie też wrogi. On też opowiadał mi, ale to może o tym wspomnę za chwilę. W każdym razie on bardzo wcześnie skończył szkołę podstawową, później pracował w warsztacie jako taki uczeń w warsztacie kamaszniczym. Był kamasznikiem, prawda? Bardzo wcześnie, mając kilkanaście lat, zaczął politykować. Nawet stworzył taką organizację młodzieży socjalistycznej tam w Zambrowie. To była niewielka grupa Żydów. Oni się spotykali, dyskutowali, prawda, rozmawiali.